No, spokojnie, spokojnie. Okej. Bartek! Nie tak szybko! Boisz się, że pobiję twój rekord? To nie wyścigi. Skup się. Ale faktycznie idzie ci ładnie. Dobra. Tam masz ładną klamę, właśnie tę żółtą. Ładnie. Gdzie się tak śpieszysz? Dobra. Odpocznij sobie, skup się. Nie... Cholera! Szlak! Stary. To nie wyścigi. Hej. Dziś w odcinku Ilona kłóci się z mężem o jego pasję. Po jaką cholerę ty się pchasz w te wysokie góry? Jeżeli do tej pory tego nie zrozumiałaś, to już nie zrozumiesz. Gdzie jest mój sprzęt? Nie ma i koniec! Kazimierz ubija kolejny dobry interes. Malczewski Jacek. Dałem tej kobiecie 20 000. Tak po prostu szef dał? Alpinista w desperacki sposób usiłuje odzyskać swój sprzęt do wspinaczki. Na część rzeczy mam rachunki. Ale to nic nie da. To może w takim razie ja wezwę policję i powiem, że macie kradzione rzeczy, co? Okej, ale tylko zaszkodzi pan żonie. Beata przyłapuje córkę na spotykaniu się z Wojtkiem. To jednak było coś na rzeczy w tej Hiszpanii, co? Nie chcę o tym rozmawiać. No ale przecież wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. No, kto ci lepiej doradzi, jak nie matka? Hm? Chwileczkę, niech się pani nie szarpie z tym, ja pomogę. Dziękuję. A co to jest? Sprzęt alpinistyczny. No pięknie, to pani? A co? Coś w tym dziwnego? Myśli pan, że kobiety się nie wspinają? Nie wyglądała mi na dziewczynę, która się wspina, ale w sumie niewiele wiedziałem o tym towarzystwie. No, wyglądają na dobre markowe sprzęty, niektóre to w ogóle nieużywane. Bo dbałam o nie. A to nie szkoda teraz pani zastawiać? Wie pani, mam dzieci, ciągle nie ma mnie w domu. Mąż narzeka. A jak często pani się wspina? A nie, ja się już nie wspinam. Nie? Nie. No to może lepiej tak wspinać się od czasu do czasu, rzadziej po prostu. No, ja tak nie potrafię. Wszystko albo nic. Rodzina się boi, że po prostu kiedyś nie wrócę. No i nie dziwię się. To chyba raczej nie jest zbyt bezpieczne. No, właściwie to można zginąć nawet przechodząc po pasach. No dobra, ile za to dostanę? To chwileczkę, musi pani dać mi odrobinę czasu, muszę się rozeznać, dobrze? Dobrze. To my w tym czasie wypiszemy umowę. Mogę prosić dowód? Nie mogłem z głowy oszacować, ile to jest warte. Dlatego posprawdzałem w internecie, ile kosztuje poszczególny sprzęt. No i trochę mi to zajęło. Dobrze, myślę, że za wszystko mogę dać pani 5000 złotych. Tylko tyle? To za mało. Te przedmioty kosztowały znacznie więcej. Ja rozumiem, ale większość z tych sprzętów jest używane. No niech pan da chociaż 7. No dobrze, 5,5. Zgoda. Proszę podpisać. Klientka spodziewała się, że dostanie więcej pieniędzy, ale i tak ucieszyła się, że nie będzie musiała taszczyć tego worka z powrotem. Witam. Dzień dobry, w czym możemy pomóc? Chciałabym zastawić dzieło sztuki. Jakie? To zależy, jakie będziecie chcieli. To jest żart. Nie, mam w domu kilka dzieł sztuki i chciałabym zastawić jedno z nich, bo potrzebuję pożyczki. Ale co to są? Obrazy, rzeźby? Obrazy, tak, obrazy. No to trzeba któryś przywieźć. To świeża sprawa. Zresztą nie będę tego tłumaczyć. Interesuje was to, czy mam iść gdzie indziej? Dobrze, a ile pani potrzebuje? 20 000. W takim razie będę musiał zadzwonić do szefa, żeby do pani podjechał. Tylko ja nie lubię długo czekać. No dobrze. To nie była jasna sytuacja, ale mnie zaintrygowała.
Widać było, że kobieta była bogata. To mógł być dobry interes dla Lombardu. No, więc zadzwoniłem do Kazimierza. Mąż klientki Lombardo wrócił z pracy do domu. Był skupiony na rozmowie telefonicznej ze swoim najlepszym kolegą i nie zauważył dziwnego zachowania żony. Wiesz, że ci nigdy nie odmawiam. No daj mi godzinę na dojazd. Dobra, pamiętam. Wezmę te buty. Okej. To nara, no. A może z rodziną byś posiedział, co? A, przecież już to przerabialiśmy. No tak. Tylko ty, Ścianka i Robert. No, słuchaj, pojadę, szybko się powspinam i jeszcze coś zrobimy. No raczej nie. Gdzie jest mój szpej? Nie ma? No nie żartuj sobie, gdzie jest mój sprzęt? Gdzie go schowałaś? Ja dziękuję bardzo. Na razie. Witam. Do widzenia. Dzień dobry. Mam tutaj taki laptopik. O. To ile pan może mi za niego wycelować? Muszę sprawdzić. Podoba się pani? Przepraszam, moje ciuchy podobają się pani? Takie dosyć młodzieżowe, jeśli mam być szczera. To był Adek za 40 lat. Ja nie wiem, facet oczu nie miał czy co. W każdym razie ten ubiór nie pasował do jego wieku. No wie pani, no mam dużo młodszą partnerkę. I co, i ona się panu każe tak ubierać? Ona może mówić co chce, ja muszę nadążać. Moim zdaniem nie powinien pan się zmieniać dla kobiety. Ciekawe. Wy wszystkie chcecie nas zmieniać. Ale wy zawsze na to narzekacie. Ja tam nie narzekam. Pasi mi to. Jak to mówią, tylko krowa nie zmienia poglądów. No tak, tylko że pan nie zmienia poglądów, tylko wygląd. No, wie pani, to zawsze łatwiejsze. Moim zdaniem nie powinien się pan zmieniać dla kobiety, tylko pan może na tym stracić. Ja też uważałem, że facet się trochę głupio zachowuje, ale mimo wszystko Angelika nie powinna go pouczać. A tak to trochę zabrzmiało. Zniknięcie sprzętu do wspinaczki wyprowadziło mężczyznę z równowagi. Czy ja cię jakoś ograniczam? Powiedz mi. Dlaczego mi to robisz? Tyle razy cię prosiłam, ostrzegałam. A ty nie słuchałeś! Dlaczego ja zawsze mam robić to, co ty chcesz, co? Bartek, ja już tak nie mogę! Ciągle ryzykujesz! O, jeszcze Jagodę mi do tego wciągasz. A przecież nie ciągnę jej wysokiego... Jeszcze nie! Przestań! Ty wyjeżdżasz, a ja się boję! Zawsze wracam w jednym kawałku. O co ci chodzi? Już raz złamałeś nogę. Tylko że wtedy miałeś szczęście, bo akurat Robert ci A przecież pomógł. mogłem złamać ją gdziekolwiek indziej. Ale złamałeś tam! Słuchaj, ty nie możesz mi niczego zabraniać. Mogę! Bo za dużo na to wydajesz. Przepraszam, ale to ja głównie zarabiam w tym domu. Bartek! Czemu nie wystarczy ci wejść na ściankę albo pojechać w skałki? Po jaką cholerę ty się pchasz w te wysokie góry? Jeżeli do tej pory tego nie zrozumiałaś, to już nie zrozumiesz. Gdzie jest mój sprzęt? Nie ma i koniec! I tak pojadę. Słychać was na klatce schodowej. Słuchajcie, dzieciaki, rodzice nie zawsze mogą się dogadać. Ale wy się tym nie przejmujcie, okej? Przepraszam. No to jak? Ile pan mi za to da? 1200. Przecież to nówka sztuka, no. Full wypas, jak to mówią. No i właśnie dlatego dostał pan taką cenę. To naprawdę dobra cena, jak na używkę, nie? 1,5 roku temu zapłaciłem za to 3000, no. Proszę pana, za 1200 zł można kupić nowy sprzęt. To jest naprawdę bardzo dobra cena.
Ale to ma jeszcze półroczną gwarancję. To jest moje ostatnie słowo. Bierze pan? Niech będzie. Dobrze, to ja wypiszę umowę. A pani u facetów to co tak najbardziej lubi? Ja już powiedziałam, co sądzę na ten temat. Może na solarkę bym skoczył? A nie, solarium to ja panu odradzam i to w każdym wieku. Moja czasami chodzi na solarium. Wie pan co? Niech się pan zacznie zachowywać i ubierać stosownie do wieku. Powiem tak. Faceci w moim wieku mają kobietki w swoim wieku, a ja mam o wiele młodszą i muszę nadążać. Rozumie pani? Kazimierz dobił targu z kobietą oferującą dzieło sztuki i przywiózł obraz do Lombardu. A ten co? Zabrał wnukowi ubranie? Odmładza się dla partnerki. A co jest ten obraz od tej kobiety? No, Malczewski Jacek. Dałem tej kobiecie 20 000. Tak po prostu szef dał? A co? Malczewski Jacek? Spokojnie mogę za to dostać drugie tyle. Nie no tak, o ile to nie jest fałszywka. A ty wiesz, że u niej całe ściany były obwieszone obrazami? No, kilku Malczewskich, Kossaków, obrazy poznańskie i wiele, wiele innych. No rzeczywiście robi wrażenie. Ale może lepiej skonsultować to z Lolkiem. A, tak? Już do niego dzwoniłem. Schowaj go na zaplecze. Nie byłem z Kazimierzem na miejscu, ale chyba trochę zaryzykował. A z drugiej strony biznes prowadzi nie od wczoraj, więc wyczucie też ma. Po kłótni z żoną Bartek nie potrafił się skoncentrować na wspinaczce. Dobra. Wszystko w porządku, stary? Nie, nic nie jest w porządku. Ja jadę w góry. No co ty? Co się stało? Ilona przehandlowała mój sprzęt. Jak to? Gdzie? Nie wiem gdzie przehandlowała. Czyli co, jednym słowem chcę, żebyś znowu przestał się kiedyś- wspinać, tak? Kiedyś się odgrażała, ale nie sądziłem, że się posunie do czegoś takiego. Dobra. Ale wiesz o tym, że to jest twoja wina? A dlaczego? No jak to? Trzeba było sobie znaleźć laskę taką, która się wspina, ale nie. No. On wolał taką najładniejszą. nie? Przestań pieprz... Zresztą zakochałem się, no i co? Ty, ale chyba nie masz zamiaru odpuścić. A co, bez sprzętu mam jechać? Mam na żywca zrobić tę musimy? No dobra, dobra. Część sprzętu, no mogę ci pożyczyć. A resztę i tak będę musiał dokupić. Za co? No nie wiem, kombinuj. Jest jeszcze trochę czasu, co? Jasne. Na prośbę Kazimierza Karol przyjechał do Lombardu, by ocenić autentyczność obrazu. Autentyk. No a po czym poznałeś? Po ramię, po płótnie, pociągnięć pędzla nie ośmielam się oceniać, ale sprawdziłem jego historię i wszystko gra. No i bardzo dobrze. Dziękuję, Lolek, że przyjechałeś. Ale muszę ci powiedzieć, że byłem prawie pewien, że to jest autentyk. A ile szef dał za tego Malczewskiego? A zgadnij. No, ile ty byś dał pożyczki pod ten obraz? Bo ja wiem. 25 000? 20. No to nieźle, bo ten obraz jest warty jakieś 50 000. Tak? No to będzie dobry interes. No dobra, to ja lecę. Poczekaj, Lolek, poczekaj. A to my pójdziemy już do pracy, a wy sobie tu pogadajcie. Słuchaj, nie chcę wchodzić w wasze sprawy, twojej Marty, ale To nie wchodźmy. rozumiem. Okej. Dziękuję, Lolek. Ja też dziękuję. To cześć. Szef
ciągle miał nadzieję, że Lolek i Marta jakoś się zejdą. Chyba nie było na to szans. No ale wiadomo, że szef zawsze będzie chciał pomóc swojej córce. Dzieciaki raniły się nawzajem. No ale co zrobić? Sami muszą dojść do porozumienia. Albo i nie. Ilona nie powiedziała mężowi, gdzie jest jego sprzęt wspinaczkowy. Małżonkowie byli mocno skłóceni. Nie mogę zasnąć. Co ci jest? Ty źle się czujesz? Nie, po prostu nie jestem śpiący. Dobrze. Zaraz ci zrobię twoje ulubione kakao, to od razu zaśniesz. Chodź. Gdzie ty to schowałaś? Kazimierzowi wciąż nie dawała spokoju historia rozstania jego córki z Karolem. Kolejnego dnia postanowił podpytać Martę o tę sprawę. A wiesz, Beatka, wczoraj widziałem się z Lolkiem. Pomógł mi ocenić jeden obraz. A, to ładnie z jego strony. No. Ta. Marta, a ty widujesz się z Lolkiem? Tak, widzieliśmy się ostatnio na imprezie. O, widzieliście się na imprezie? A poszliście tam razem? Nie, spotkaliśmy się przypadkiem. Potańczyliście trochę? No, chyba już wystarczy tych pytań. A ty dokąd? Na uczelni mam przecież studia, pamiętasz? Pamiętam, no to idź. No, ale pamiętasz, że umówiłyśmy się na zakupy dzisiaj? Bez obaw, mamo, będę. Pa! Próbowałem podpytać córkę o jej relację z Karolem, ale szybko ucięła temat. Chciałbym, żeby zeszli się z Lolkiem. To taki dobry chłopak. Dzień dobry. On nie wie, Dzień czy taki dobry. dobry. Oddajcie mi moje rzeczy. No ale to nie pan zostawił. Moja żona, ale to jest mój sprzęt. Możecie mi go spokojnie wydać. No właśnie nie możemy. Ja się nie ruszę stąd bez moich rzeczy. No to niech pan zadzwoni do żony i się jakoś dogadajcie. Bierzecie w zastaw moje rzeczy i ja mam się dogadywać? To wy nawaliliście. A zresztą dlaczego myśleliście, że to do niej należy? No proszę pana, przecież kobiety też się wspinają, co w tym dziwnego? Panie, przecież ona nie ma o tym pojęcia. Wystarczyło zapytać, co i jak się nazywa, do czego służy. Nie róbcie sobie jaj i dajcie mi moje rzeczy. Proszę pana, niech pan tu przyjdzie z żoną i to jest chyba jedyne teraz wyjście. Ludzie, ale ja mam plany. Wyjazd w Alpy, w Dolomity. Szykuję się do jednej z trudniejszych dróg na Cimaowest. Wiecie w ogóle, co to znaczy? Ale niech pan nas też zrozumie, że no, nie możemy łamać prawa. Ale już je złamaliście. Do żony niech pan ma pretensje. Owszem, mam do niej pretensje, ale ona nigdy nie rozumiała mojej pasji. Dla mnie też takie wspinanie się po górach to jest niepotrzebne ryzykowanie życia. Bo pani nie wie, o czym pani mówi, no. Nigdy pani tego nie próbowała. Wystarczy, że raz by się pani wspięła, już o niczym by pani nie myślała. Wątpię. Musi się pan dogadać z żoną. Ale wy nie rozumiecie, ona to celowo tutaj zastawiła. No ale po co miałaby to robić? Bo żebym odwołał wyjazd. Wy wiecie, ile ja się do tego przygotowywałem? Jak ciężko zbierałem na ten sprzęt, ile mnie to kosztowało? No, tak czy tak, jedyne co mogę panu poradzić, to jeżeli nie może się pan dogadać z żoną, to poczekać na koniec terminu zastawy i wtedy wykupić. Ale ja nie mogę czekać. Wy naprawdę tego nie rozumiecie. Czeka na mnie droga, najładniejsza droga w całych Dolomitach. No jedyna taka, rozumiecie? Na Cimaowest. Nie rozumiecie, no. Ja wam pokażę zdjęcia. Pokażę wam zdjęcia, jak ona wygląda.
Proszę. 2 lata się do niej przygotowywałem. Kurczę. Rok temu robiłem przymiarki, ale się niestety nie udało. Robi wrażenie. No robi wrażenie. O, Piękna jest. pięknie. Ale niestety, no, przykro mi, w tej chwili nie możemy panu pomóc. No co z was za ludzie? Tak mi się zdawało, że to nie jest sprzęt tej kobiety. Miała zbyt wypielęgnowane dłonie i paznokcie. Wcale się nie dziwię jego żonie, że go nie puszcza w górę, bo to jakiś narwaniec jest. No nie wiem, czemu się dziwisz. Każdy by się zdenerwował, jakby go ograniczano. Facet ma prawo do swojej pasji. Stary, to jest igranie z życiem, a nie jakaś pasja. No nie mógłby sobie znaleźć czegoś mniej niebezpiecznego? No ale daj spokój. No więcej ludzi ginie za kółkiem niż w górach. Albo więcej osób wsiada do samochodu, niż pcha się w jakieś góry. Ale dlaczego chcesz mu organizować życie? Ma pasję i to jest piękna pasja. Sam bym chętnie poszedł w górę. Bardzo dobrze rozumiałem jego rozgoryczenie, ale nie mogliśmy w tej sytuacji nic zrobić. Niestety. Proszę, ile za to dostanę? Ładne. Dziękuję. To po mojej ciostce. A to nie szkoda tak zostawiać? Szkoda, ale nie mam wyboru. Myślę, że będziemy mogli za to dać kilkaset złotych. Zaraz sprawdzę. To może mi nie wystarczyć na zastrzyki z botoksu. Botoks? Po co pani botoks? To dla mojego faceta. Nie może się pani tak dawać. Faceci nie mogą nas do takich rzeczy zmuszać. Ale on mnie wcale nie zmusza. My to tak dla siebie. No dobrze, ja myślę, że mogę za to pani dać maksymalnie 1000 złotych. Dobrze, niech będzie. Coś już odłożyłam, to powinno wystarczyć. Waldek będzie mieć niespodziankę. Dobrze. Proszę pokwitować tu i tu. Dla mnie to było bez sensu. Kobieta wcale nie musiała poprawiać urody. Próbowałam na nią wpłynąć i przekonać ją do zmiany planów, bo czułam, że może tego później żałować. Pod nieobecność żony pozbawiony sprzętu wspinacz w desperacki sposób starał się zdobyć środki na nowe wyposażenie. Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Nie mam wyjścia. Jak to wytłumaczysz Ilonie? Ona też mi niczego nie tłumaczyła. Ej, no co ty? Telewizor? A dlaczego nie? No, a gdzie mały będzie oglądał bajki? Odpocznie trochę od telewizora, dobrze mu zrobi. No, nie wiem. No to co mam wziąć innego? Stary, nie wiem, nie pytaj mnie o takie rzeczy, po prostu telewizor bym zostawił. No ale za telewizor dostanę najwięcej kasy. Dobra. Nie pytam, ja już się nie odzywam. Weź co możesz, a po resztę wrócimy za chwilę. Dobra. A czy ona będzie tutaj bezpieczna? Proszę pani, jak w skarbcu. To dobrze, bo bardzo mi na niej zależy. No i proszę, gdy dostanę wypłaty, to ja zaraz po nią przyjdę, tylko troszeczkę się boję, że będą jakieś inne wydatki. Gdyby były problemy z płatnością, zawsze może pani przedłużyć zastaw. O, dobrze, a jakbym zapomniała o terminie? Nie ma żadnego problemu. Zawsze dzwonimy do klientów i przypominamy. To bardzo ważne, bo bardzo mi zależy na tej biżuterii. Gdyby nie Walduś, to ja wcale bym tego nie robiła. No to musi pani bardzo na nim zależeć. Tak. No dobrze. To dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. A ten facet w tych młodzieżowych ciuchach, to on nie miał przypadkiem na imię Waldek? Daj spokój. Mógłby być jej ojcem. Ty się wieku nie czepiaj, bo miłość nie wybiera. Ale ten botoks, przegięcie. No, gdyby nie to, że ty jesteś tak naturalnie ładna, to też byś sobie coś wstrzyknęła. Są ładniejsze, już mi tak nie słodź. Prawdę mówię, no. Mariusz znów zaczynał swoje podchody. Czułam to cały czas. To też był jeden z powodów, dla którego nie chciałam się afiszować z Cezarym. Nie chciałam kwasów w pracy.
No, dobra, idę po resztę. Okej. No i co, rozmawiał pan z żoną? Tak, ale to nic nie dało. To co, może wydacie mi mój sprzęt? Naprawdę nie możemy. Na część rzeczy mam rachunki. Ale to nic nie da. To może w takim razie ja wezwę policję i powiem, że macie kradzione rzeczy, co? Okej, ale tylko zaszkodzi pan żonie. A te rzeczy to są tylko pańskie, czy żony też? A to samo pytanie pani zadawała, jak ona zostawiała moje rzeczy? Żona podpisała oświadczenie, że te sprzęty należą do niej. No to ja wam napiszę takie samo. Coś mi się wydaje, że pan z żoną robicie sobie na złość. A mnie się coś zdaje, że to jest Lombard, a nie jakaś poradnia małżeńska. Spokojnie, koleżanka chce pomóc. To w takim razie, jeżeli chcecie pomóc, to dajcie mi za to dobrą cenę, albo pójdziemy gdzie indziej. To jak? Wyceniacie? Okej. Nie czekałam, tylko zadzwoniłam do żony tego faceta. Wiedziałam, że będzie awantura, ale nie mogłam inaczej. A ten telewizor, no to trzeba podpiąć do anteny. No co ty, Angela? No co? A jak wejście nie działa, no to co wtedy? To jakieś żarty są? To za chwilę zacznie się wszystko rozkręcać na części, co? Nie no, spokojnie, my już wszystko wiemy. Możemy panu dać za całość 4000. Pan chyba żartuje. Na ile pan chce? No nie wiem... Z 5000? Nie no, teraz to pan żartuje, przecież to nie jest tyle warte. No jak? Oczywiście, że nie. Ja bym nawet tyle nie dała. No bo zobacz, Mariusz. Co? Ten odkurzacz, no. Tak, co z nim? Taki zużyty. Nie, no to jest jakiś wasz sposób na zbicie ceny, czy co? Nie no, koleżanka po prostu wyraziła swoją opinię. Dobrze, to ja też wyrażę swoją opinię. Mniej niż 5000 nie biorę. To zróbmy tak. Spotkajmy się w połowie drogi. Dam panu 4500 za wszystko. Okej? Okej, dobra, niech będzie. Co ty robisz? No czemu zastawiasz nasze rzeczy? To nie mógł być przypadek. Angelika musiała zadzwonić do tej kobiety. Niepotrzebnie się wtrącała. Co ty tutaj robisz? No na szczęście pani zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, co tu wyprawiasz. No ciekawe, jak zostawiałaś moje rzeczy, to pani nawet palcem nie kiwnęła. Dlaczego pani się do tego wtrąca? Bo na waszych kłódkach może stracić Lombard, a tego nie chcemy. Dobrze, skoro pani już przyjechała, proszę odebrać sprzęt alpinistyczny. A niby dlaczego mam to zrobić? Bo nie należy do pani. Poza tym złożyła pani fałszywe oświadczenie. Nareszcie ktoś mądrze Nie, gada. ja niczego nie odbieram. I nie pozwolę zastawić tych rzeczy. To siedź tutaj sobie, a wy jak nie chcecie robić interesów, to my idziemy gdzie indziej. Bartek, nie wygłupiaj się! Odwieź te rzeczy do domu i to już! No czemu macie słuchać, co? Może dlatego, że jestem jego żoną i kocham go. To pozwól mu jeździć w góry. Chciałabym, żeby dzieci miały ojca. I mają, ale Bartek ma też pasję, a ty go krzywdzisz. Nie wierzę. Kolega zamiast uspokoić, tylko podburzał męża tej kobiety do jeszcze większej awantury. Jak mogłeś chcieć zastawić nasze rzeczy? To też dzieciom zabierasz, tak? Dzieci w to nie mieszaj. Laptop głównie użytkuje Jagoda, a telewizor najczęściej ogląda No Kacperek. to będą mieli do ciebie o to pretensje. Zastawiłaś moje rzeczy, więc nie dałaś mi wyboru. To ty mi nie dajesz wyboru. I grasz z życiem! A ja miałam spokojnie na to patrzeć? Po pierwsze, nie przesadzaj, a po drugie, był czas, żeby się przyzwyczaić. Właśnie, że nie, bo ludzie w górach giną! Ale przestań, przecież to są przypadki. Tak? A ten Himalajista, który zginął ostatnio, też chyba myślał, że wróci. Ale ja nie jadę w Himalaje! A co? W Alpach to niby nikt nie ginie i to w dodatku na tej twojej przeklętej Kimie, czy... A przestań przesadzać i nie kracz! Dobra. Albo ja i rodzina, albo te twoje cholerne góry. Decyduj. Małżeństwo tej dwójki wisiało na włosku. Kobieta postawiła sprawę jasno. Czułem, że nie blefowała. Widzi pani, co pani narobiła? Awantura z żoną i tak by pana nie minęła. Ale to nie pani sprawa. Po co się pani w to miesza? Bo szkoda mi pana żony. Ona chce dla pana dobrze, a pan w ogóle tego nie docenia. A tak, solidarność jajników. Jest pani z siebie zadowolona? A gdyby to o panią chodziło, byłaby pani taka mądra? Uważam, że zrobiłam dobrze. Bartek, tracimy tu czas, chodźmy stąd. Nie, poczekaj, musimy dopiąć tę umowę. No co ty? Po tym wszystkim chcesz dać im jeszcze zarobić? A może niech pan nie zastawia tych rzeczy i niech pan spróbuje pogodzić się z żoną. Niech pani już nic nie mówi. Wystarczająco pani namieszała, dobrze? Dobrze, to jak będzie? Pan daje tę umowę.
Bardzo tego nie chciałam, ale musieliśmy przyjąć ten zestaw. No, klient nasz pan. Poza tym u nas była większa szansa na to, że kobieta odzyska te przedmioty. Nie powinnaś dzwonić do tej kobiety. Nic nie wskórałaś, a doprowadziłaś tylko do awantury. Przynajmniej coś zrobiłam. Biedna kobieta musi się użerać z takim mężem. Tam biedna. Bez skrupułów zostawiła jego sprzęt do spinaczki. Bo się o niego martwi i zrobiła to z miłości. A tam miłość. Egoizm, a nie miłość. To coś powinieneś o tym wiedzieć. O co ci chodzi? Bo jesteś taki sam. Poszedłeś do służb specjalnych i miałeś gdzieś rodziców. I nas też miałeś gdzieś, okłamując nas przez lata. Ale po co te wycieczki osobiste? A co? Prawda w oczy kole? Nie, ja nie chciałem, żeby się tak stało. Czasu nie cofnę. Co, nie możesz mi wybaczyć? Byłem wściekły, ale też zawiedziony, że się pożarliśmy z Angeliką. To było niepotrzebne. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. Kochanie, musisz odzyskać tą biżuterię. No ale Walduś, no ty możesz w siebie inwestować, a mnie zabraniasz. Nie, ja ci nie zabraniam, tylko wiem, jak ci zależy na tej biżuterii. No naprawdę. A tak poza tym, to muszę ci powiedzieć, że ty jesteś taka laska. Jezu, laska, naprawdę. Walduś, ale zawsze może być lepiej i muszę się starać. Kochanie, ty już nic nie musisz. To ja się muszę starać, żeby tobie dorównać. Waldek, co ty? Przecież ty jesteś super. Niech pan powie, czy ta kobieta musi coś jeszcze poprawiać? Przecież to jest super mega laska. Maniura, jak się patrzy. W 100% się z panem zgadzam. Widzisz, kochanie? Ten pan nie ściemnia. Wojtek, przecież wiem, że to ty. To dla ciebie? O, a z jakiej to okazji? A, bez okazji. Nie dlatego, że się spóźniłeś? Przepraszam, miałem spotkanie z profesorem i tak nam się trochę przedłużyło. Cóż to za ciekawe spotkanie. Rozmawialiśmy o wykorzystaniu blogów i społeczności w marketingu. Szkoda, że się spóźniłeś. Nie mam dzisiaj za wiele czasu. Czemu? Muszę iść z mamą na zakupy. Nie możesz tego jakoś przełożyć? Niestety nie dam rady dzisiaj. Mhm. No dobra. No to... O cholera, mój ojciec. Widział nas? Nie wiem, chyba nie, ale tak to sprytnie zrobiliśmy, że raczej nie. Schowaj się, zobaczę, czy już pojechał. Chowaj kwiatki! Parkuje chyba, będzie zaraz wychodzić. No chowaj się. Nie widzi. O, jestem koręcz, o. Ta pani ma rację. Powinniśmy być sobą. Kochanie, ja cię akceptuję taką, jaka jesteś. Dla mnie no problem. I nawet jakbym chodziła w spodniach i w przydługim swetrze, to nadal będziesz mnie Ale kochać? przecież to nic nie zmienia, kochanie. No przecież Naprawdę? to nic nie zmienia. No nic kompletnie. Nie można było tak od razu szczerze ze sobą porozmawiać? Ale widzi pani, dzisiejsza doba jest taka brutalna, że każdy myśli tylko o jednym. Piękność, młodość, a ja muszę nadążać, no. To prawda. O, trzeba biegać na fitness, na siłownię, do galerii handlowych. A co, nie lubisz tego, kochanie? Lubię, no ale bez przesady. No i o to chodzi, proszę pani. To co z tą biżuterią? Poproszę z powrotem. No i tak trzymać, kochanie, tak trzymać. Dzięki ci bardzo. No to popatrzmy tutaj. Myślałem, że relacje tego faceta z dużo młodszą kobietą były formą jakiegoś sponsoringu. Ale wyglądało na to, że to była miłość. No i fajnie. Ilona, nie
mogę otworzyć drzwi. I nawet nie próbuj, bo włożyłam klucz do zamka. To go wyjmij i mnie wpuść. Nic z tego! Nie mieszkasz tu już. Prosiłam cię, ostrzegałam, a ty to olałeś. Nie no, nie wygłupiaj się, wpuść mnie i pogadajmy jak ludzie. Jak wrócisz z wszystkim, co zastawiłeś, to pogadamy. Słuchaj, bo wezwę policję. Nie możesz mi zabraniać wejścia do domu. Przecież okradłeś swój dom! A ty mnie okradłaś. Nie wpuszczę cię! Mamo, no wpuść tatę. Jagoda, nie wtrącaj się, dobrze? Przecież to też jego dom. Ale nie wejdzie, bo nas zawiódł. Nie martw się, Kacper. To nie nasza wina, że nasi rodzice są tacy głupi. Pieprzony egoisto! Rujnujesz nas, nie rozumiesz tego? Dobra, było miło, ale muszę lecieć. Naprawdę nie możesz tego jakoś przełożyć? No niestety, ale nie dam rady. No dobra. Mam nadzieję, że następnym razem to jakoś się odrobimy. Raczej. Kocham cię. Pa. Cześć, mamuś. Cześć. To jednak było coś na rzeczy w tej Hiszpanii, co? Oj, nie chcę o tym rozmawiać. No ale przecież wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. No, kto ci lepiej doradzi, jak nie matka? Hm? Po małżeńskiej awanturze emocje trochę opadły, ale Ilona nie miała zamiaru ustępować swojemu mężowi. Pożegnaj się z dziećmi i wyprowadź się. A nie wygłupiaj się. Ja już tak nie mogę. Nie mogę tego wytrzymać. Czemu ty mi to robisz? A co ja ci takiego robię? Możesz mi powiedzieć? Wspinasz się, ryzykujesz życie. Ilona, ja naprawdę uważam. Nic mi się nie stanie. Ale ja nie śpię. W ogóle nie śpię, tylko czuwam przy telefonie. Czy zadzwonisz ty, czy może ktoś z wiadomością, że coś ci się stało? Słuchaj, ja naprawdę uważam. To już chyba zapomniałeś, jak miałeś wypadek i złamałeś nogę. Przecież helikopterem cię zwozili z tych cholernych... Ale Robert był ze mną. Tylko że jemu też może się coś stać. I co wtedy? Przesadzasz. Ja już tak dłużej nie mogę żyć. Kocham cię. Ale już dłużej tak nie mogę. Ja też cię kocham. Tylko że bardziej kochasz góry. Obudźcie się. Prosimy. Kolejnego dnia Beata postanowiła powiedzieć Kazimierzowi o swoich przemyśleniach dotyczących Marty. Widziałam wczoraj Martę z tym Wojtkiem. No, z wymiany, wiesz? Pamiętasz? No tak się czule żegnali. Czyli to coś poważniejszego? No, tak mi się wydaje. A ja jednak wolałem Lolka. No szkoda, że się rozstali. To taki porządny chłopak, no. Pamiętasz? Chciałeś go zwolnić. No wiesz, człowiek popełnia błędy, ale później przekonałem się co do niego. No, to może do tego Wojtka też się przekonasz. Nie wiem, nie znam go. A Marta jest taka delikatna. No, jest silniejsza niż ci się wydaje. Ale wiesz co, cały czas myślę, że najlepiej byłoby Marcie z Lolkiem. Chłopak nauczył się biznesu, a kiedyś mógłby poprowadzić lombard. Kaziu, to twoja córka ma być szczęśliwa, tak? I ona najlepiej wie, co czuje i do kogo. Ale muszę ci powiedzieć, że ciągle jednak myślę i wydaje mi się, że Marta jest jakaś taka zagubiona i nie wie, co robić. No wiesz, no ona musi podejmować sama decyzje i uczyć się na własnych błędach. Nie wyręczysz jej we wszystkim. Zwłaszcza w miłości. Jakoś nie potrafiłem sobie wyobrazić innego chłopaka obok Marty niż Lolek. Zdobył moje zaufanie, a o to nie jest łatwo. W Lombardzie ponownie pojawili się skłóceni małżonkowie. Angelika miała obawy, jaki jest cel ich wizyty. Ja przepraszam. Nie powinnam
była wtrącać niech się w pani państwa przestanie. sprawy. Ja po prostu myślałam, że tak będzie lepiej. Proszę przestać, bo miała pani rację. To znaczy? No, nie było łatwo, ale dogadaliśmy się. Odbieram sprzęt i jadę w góry. No i super, no. I pani się na to zgodziła? To będzie ostatni wyjazd. Obiecuję, zrobię tę drogę na Chimie, a potem to już tylko polskie skałki. A żeby nie przedłużać, proszę, to są obie umowy, pieniądze z państwa prowizją. To co, to? Ja zapraszam do magazynu, przyniesiemy sprzęt. No to macie trochę noszenia. Jak to małżeństwo weszło do Lombardu, myślałam, że będzie kolejna awantura. A tu niespodzianka. Ucieszyłam się, że udało im się pogodzić i że znaleźli kompromis. Szkoda mi było tego faceta. To nie był żaden kompromis. Po prostu nie dopasowali się z żoną i gościu musiał częściowo zrezygnować ze swojej pasji. Tymczasem znajomość Lolka i Lilki rozwijała się. Młodzi dobrze się czuli w swoim towarzystwie. Może pójdziemy dzisiaj do teatru? Mam wejściówki na pokaz przedpremierowy sztuki w reżyserii mojego znajomego. No dobra, no co to za sztuka? Współczesna, taka trochę pojechana. Jestem ciekawa, czy ci się spodoba. No nie wiem, zobaczymy. Lolek, co z tobą? Nic. To nie jest chłopak Marty? Ten, z którym była na imprezie. Tak, ale to nie o niego chodzi. A o kogo? Ten drugi to jest Korynt. I co z tego? To jest wróg pana Kazimierza. Co oni kombinują? A co za różnica? No, ja pracowałem u pana Kazimierza I byłeś z jego córką. Ale to nie o to chodzi. Właśnie, że o to. Ciągle o niej myślisz, co? Co? Nie, chodźmy stąd. W następnym odcinku zorganizowana grupa przestępcza próbuje okraść Lombard. Już, wypadł. Zamknij się. Tak? Gdzie jest? Ej! Ej, stój! Stój! Co ty? Co ty? Stój! Marzena podejrzewa Kornela o zdradę. Nie mam pojęcia, skąd się... Nie masz pojęcia? To jest twój samochód. Wika za wszelką cenę usiłuje uratować życie konia. Właściciel chce go sprzedać do rzeźni. Ale my naprawdę nie możemy ci pomóc. Sorry. To zadzwoń do jakiejś fundacji. Są takie, które ratują konie przeznaczone na rzeź. Już dzwoniłam. Nawet do 2. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.